Hej, tu Sysia, witajcie na kanale Red My Lips Art. Dzisiaj jest ze mną, jak widzicie, gość specjalny. Witam wszystkich serdecznie, mama Ania. Tak, nagrywamy dzisiaj razem odcinek, ponieważ zbliża się wielka, ważna okoliczność. Jest to Dzień Mamy i właśnie z tej okazji dzisiaj nagrywamy odcinek na cerze dojrzałej. Mama zgodziła się tutaj wziąć udział w dzisiejszym odcinku, więc pokażemy Wam, jak wykonać ten makijaż. I dzisiejszy odcinek powstaje we współpracy z marką Dr. Irene Ellis. Później na koniec odcinka będę miała dla Was informacje o fajnej promocji i dodatkowy kod rabatowy, także koniecznie oglądajcie do końca. Zapraszam Was serdecznie do oglądania. O, teraz alkoholem śmierdzi, bo zdezynfekowałam ręce. Nic się nie dzieje przecież. Sobie wyłożę wszystko. Ja myślałam, że to jest lustereczko. To? Tak. A to jest podkładka taka metalowa. I to w ogóle od mojej Wicki dostałam w prezencie. O, proszę. Bo też jest wizerzystką. I właśnie produkuje takie, można je sobie na rękę tak przyczepić, nie? Ale fajne. Zacznę sobie od takiego serum. To jest nowa linia w ogóle z Dr. Irene Ellis, Sensi Science, do wrażliwej skóry. Taka przeciwstarzeniowa. Więc zaczniemy sobie od tego serum. Do naczynkowej też? Tak, właśnie do takiej wrażliwej skóry, która jest taka nadreaktywna, to może być też dla Ciebie właśnie fajna ta linia. Czoła chociaż nie widać, to też troszkę sobie nałożymy. To teraz krem taki nawilżający i przynoszący ukojenie i komfort, też z tej samej serii. I krem pod oczy, a w zasadzie balsam pod oczy, tak jest określony. Nie czujesz jakiś zapach? One mają jakiś zapach? Delikatny, bardzo delikatny. Delikatny, czuję. nie? Tak niedrażniący. Teraz użyjemy sobie takiego podkładu, to jest podkład rozświetlający Urban Glow. Ja przygotowałam dla mamy odcień 025N, jest taki neutralny. Mama jest troszeczkę opalona, więc to jest taki nieco ciemniejszy odcień. Ja zaczynam od aplikacji palcem, można sobie też zacząć aplikację na przykład jakimś pędzelkiem, żeby dokładnie rozprowadzić podkład, wprowadzić go w pory skóry i zaraz będę doklepywać go gąbeczką. Przyciągam delikatnie na szyję i ja, jak widzicie, używam gąbeczki welurowej, one wchłaniają mniej podkładu, więc więcej zostaje na skórze. I tutaj możecie sobie zobaczyć krycie tego podkładu z jednej połówki i z drugiej połówki. Widać różnicę. Także lecimy z drugą połową. Na nosie ważne jest, żeby masować podkład, bo tutaj często mamy bardziej rozszerzone pory i jak nie rozmasujemy palcem sobie tego podkładu, no to on będzie tak na powierzchni zostawał i takie dziurki nam się robią, nie? I właśnie, żeby temu zapobiec, dobrze jest tak sobie wmasować najpierw podkład. Tutaj u mamy mamy grzywkę, ale musimy przewidywać przyszłość. W razie gdyby coś zawiało, to podkład oczywiście na czole też powinien się delikatnie znajdować. Podkład już jest dobrze doklepany, więc przechodzę do korektorów i będę używała rozświetlających od Dr. Irene Ellis. I właśnie się zastanawiam, czy użyć jedynki, czy dwójki, czy je pomieszać. Muszę sprawdzić. Wydaje mi się, że dwójka sama może być troszkę za ciemna, więc użyję głównie jedynki. Zaraz zobaczymy. I ta jedynka jest fajna, ten odcień, bo ona jest taka leciutko brzoskwiniowa, więc będzie też fajnie neutralizować tutaj zaśnienie. Jeżeli mają odcień taki lekko niebieski albo zielonkawy, to będą dodatkowo neutralizować tą okolicę fajnie. Pamiętamy zawsze tutaj o tym wewnętrznym kąciku przy nosie. Często to zaśnienie jest najmocniejsze, a o nim zapominamy. I nawet jak później zrobimy sobie korektor i jakiś makijaż oka, nam się wydaje, że coś jest nie tak, jest jakiś taki nieestetyczny. Bardzo często właśnie z tego powodu, że to miejsce jest wciąż zasinione, więc o nim pamiętamy w szczególności. Powiem szczerze, że nigdy tego miejsca chyba nie korektowałam. No, ono jest takie newralgiczne, bo właśnie tutaj mamy najwięcej tych zasinień, że jest taki ciemniejszy punkt, no nie? Masz rację.
No i korektorem też warto się delikatnie wykonturować, bo w makijażu kobiety dojrzałej bardziej w konturowaniu koncentrujemy się na jasnych kolorach niż na ciemnych, bo te ciemne potrafią nam troszeczkę za bardzo wszystko obsuwać i robić zbyt duży kontrast. Natomiast jasny troszeczkę nam będzie liftingował, rozświetlał, więc na tym się koncentrujemy. Wciąż używam tego samego korektora w numerze 1. I wracam do gąbeczki po podkładzie. I przechodzę do usztywnienia podkładu i korektora pudrem rozświetlającym od Dr. Ireny Ellis. Będę używała takiej gąbeczki, takiego puszka, żeby troszeczkę powciskać puder w skórę. Wtedy będzie miał bardziej wygładzające właściwości. Ten gest był taki wymowny, nie? Zobaczymy, co to za gładkości będą zaraz. Przed przypudrowaniem okolic pod okiem zawsze jeszcze doklepujemy sobie korektor, żeby się upewnić, że nic nie powchodziło w zmarszczki. No bo jak już powchodzi w zmarszczki i nałożymy na to puder, to już nie ma zmiłuj. Na pewno będzie ta zmarszczka usztywniona. Ja pudra to właśnie rzadko używam, bo jakoś nie potrafię. Ale to jeżeli nie czujesz potrzeby, czyli jeżeli nie widzisz, że masz jakąś tam wielką potrzebę, no to ja robimy taki okazjonalny makijaż, więc też tutaj ważna jest ta trwałość. No tak. Ale jeżeli nie masz takiej potrzeby, to też nie jest to wymóg. Wręcz przy skórze dojrzałej im bardziej nawilżone, rozświetlone, to tym lepiej, no nie? Właśnie boję się tego efektu, że pogorszę wygląd. Tak. Później sobie na koniec jeszcze spryskamy twarz mgiełką, więc też ta taka pudrowość trochę nam zejdzie, no nie? Teraz będę używała sobie, tylko niech to doczyszczę ładnie. To jest taka hitowa paletka do konturowania twarzy. Tu jest wszystko w tej paletce, bo jest i bronzer, i kontur, i róż, i rozświetlacz. Wiem, że wiele osób na nią poluje i wszyscy ją po prostu uwielbiają, tą paletkę. I zaczynam sobie od pomieszania tych dwóch odcieni, czyli bronzer i kontur. Też to są takie fajnie wyważone odcienie, nie są ani za pomarańczowe, ani za szare. I tutaj staramy się nakładać dosyć wysoko ten bronzer. Wiem, że się mówi, że bronzer powinno się nakładać pod kością policzkową, czyli tu. Ale zwróćmy uwagę na to, że w trakcie rozcierania tak naprawdę nam się rozszerza ten produkt i roznosi na boki. I potem jak nałożymy tutaj, to kończy się tutaj. A chcemy raczej liftingować naszą twarz, a nie ją obniżać. Dlatego ja nakładam na kości policzkowej. I staramy się tak delikatnie unosić ten policzek do góry, więc też nie schodzimy mocno do dołu, tylko raczej unosimy ten kontur do góry. A widzisz, a ja zawsze robię do dołu. Do dołu. No bo to jest taka technika, która trochę wyszczupla twarz, ale też jednocześnie potrafi ją tak obsunąć nam jeszcze bardziej, nie? No i ja nakładam bronzer dosyć obszernie, żeby on nam imitował delikatną opaleniznę albo właśnie konturowanie słońcem, a niekoniecznie właśnie jakoś tam nas specjalnie wyszczuplał. Tutaj unikamy wszelkiego rodzaju jakichś ostrych linii, ostrych krawędzi, bo wszystko co jest takie wyraziste i ostre, no może nam dodawać lat. Możemy troszkę na czubeczek noska, troszkę na brodę. Tutaj masz grzywkę, więc nie widać, ale powiem widzom, że troszkę musimy uważać też na skronie, z tego względu, że skronie są często zapadnięte, więc jak będziemy je przyciemniać, to mogą nam po prostu optycznie jeszcze bardziej zapaść. Więc fajnie jest konturować tutaj przy łuku browiowym, ku górze, czoło. Wtedy mamy efekt właśnie takiego delikatnego liftingu. Ciebie tak nie będzie widać, ale... Ale zasady fajnie znać. No dokładnie. Nakładam też troszkę na nosek, żeby nie było tak, że tutaj mamy kolor, jakieś takie placki koloru, a tu jest nagle taka jasna bryła, więc lubię sobie gdzieś tam mieszać i łączyć, tak żeby delikatnie też na tym nosie coś było, ale nie jest to takie typowe konturowanie.
nosa, bo nie przepadam za konturowaniem nosa. Jak dla mnie jest zawsze widoczne takie kreski tutaj przy nosie. Tak, i taki jasny środek. Tak, no dokładnie. No i teraz róż z tej samej paletki. Ten sam pędzelek, wytarłam go tylko delikatnie w chusteczkę. Są bardzo fajne wypiekane produkty, więc też ładnie podkreślają cerę dojrzałą, bo mają takie subtelnie satynowe wykończenie. To nie jest typowo matowe, więc też będzie delikatnie odbijał światło, pracował ze światłem. Jak przekręcisz głowę, to nie będzie takiego placka koloru, tylko troszeczkę pracuje jednak ze światłem, więc wygląda bardziej naturalnie. Ja myślę, że to może być też taki fajny prezent na Dzień Mamy, bo to jest taki kompletny kosmetyk do makijażu twarzy. Teraz spryskam skórę mgiełką utrwalającą. Zamknij oczy. Będziesz czuła taki delikatną bryzę wodospadu. Jak przyjemnie pachnie. Na to jeszcze delikatnie rozświetlimy sobie skórę i będę używała takiej bazy rozświetlającej, też od dr Ireny Eris, to jest Silky Shine, ale też lubię używać jej właśnie nie jako bazę, tylko właśnie rozświetlacz na koniec makijażu. Nałożyłam sobie troszkę na gąbeczkę i delikatnie klepuję. Okay, troszkę Cię tak przekręcę, żeby było widać na nagraniu. I właśnie taki kremowy rozświetlacz, czy płynny, wróci skórze ten efekt nawilżenia i ściąga znowuż tą pudrowość, którą uzyskałyśmy nakładając puder, więc wszystko nam się tutaj ładnie równoważy. Można troszeczkę łuk kupityna. I jak sobie tak z mamą poza kamerą rozmawiamy, że jak jest ładnie zrobiona cera, to już tak naprawdę niewiele potrzeba. No nie, i tutaj już mamy... Mogłybyśmy już skończyć makijaż, bo tak to ładnie wygląda. No ale cóż, kontynuujemy i przechodzimy do makijażu brwi. Będę używała sobie najpierw takiej maskary do brwi, żeby delikatnie je wyczesać, ułożyć, dodać troszeczkę objętości. I liczę, że to jest ostatni raz, kiedy dotykam Twojej grzywki. Będziemy musiały ją znowu poprawiać. I ta jest akurat w odcieniu brown i jeszcze jest blond, ale tutaj te końcóweczki u Ciebie są dosyć jasne w brwiach, więc myślę, że ta brown takie troszkę przyciemni, to będzie na korzyść. I to później nie trzeba już nic z tymi brwiami robić? To wystarczy taką szczoteczką w odpowiednim kolorze? Tak, ona Ci pokryje włoski i trochę je przyciemni, więc nawet jak tutaj masz bardzo delikatnie jasne, to tak naprawdę już je widać. Teraz sobie zobaczymy, jak będziemy sobie chciały coś jeszcze delikatnie nałożyć, sobie nałożymy. Ale to konturu, tym się nie zrobi konturu. Nie. To tylko same włoski, rozumiem. Przyciemnia, układa włoski. Plus jest taki, że jest matowa, więc też dodaje tak wizualnie objętości. Wydają się te włoski takie puszystsze. I ja myślę, że wezmę jeszcze troszeczkę, czyli kiedyś tutaj używałyśmy, tak Ci ładnie pasowała, kredka z Golden Rose. Pamiętam, że kiedyś Cię malowałam i bardzo Ci pasował ten odcień. Bo jest dosyć jasna, ale jednak troszeczkę gdzieś tam wypełnia te luki. No właśnie u Ciebie te końcóweczki tylko bym podkreśliła dodatkowo. I co, widzisz się? Widzę się i mi się podoba. Tak, jest ok. Dobra. To druga. Tylko końcówka, delikatnie. Im mocniejsze i im ciemniejsze brwi, tym bardziej taki postarzający efekt uzyskamy. Też nie u każdego, bo każdy ma inną urodę, więc tu też nie ma co tak generalizować. Na przykład Lady Gaga jest blondynką, a ma prawie czarne brwi, wygląda super. Ale brew to jest ten element, który potrafi nas też mocno postarzać. Więc na pewno trzeba unikać w tym miejscu mocnego, takiego wyrazistego pokrywania brwi. No, dużo się widzi niestety takich pań przerysowanych, tak. Też te trendy się zmieniają. Kiedyś modne były takie mocniejsze, wyraziste. Nie? Teraz jednak gdzieś tam uczymy się, aby te brwi były dosyć subtelne, bo potrafią właśnie przerysować mocno makijaż. No, ładnie wyglądają. Dobrze to wygląda. Bardzo dobrze.
No i myślę, że przechodzimy do crème de la crème dzisiejszego makijażu, czyli do makijażu oczu, który jest zawsze taki najbardziej pożądany. Ja sobie zacznę od bazy z takim lekkim kolorem, żeby wyrównać koloryt powiek. Ściągam troszkę sebum, jeżeli coś jest na powiekach i nakładam. Tutaj warto powiekę jest delikatnie naciągnąć, żeby dokładnie rozprowadzić kosmetyk, żeby gdzieś tam w żadnej zmarszczce nie zebrało się go więcej. Jeden z moich ulubionych takich wstępnych kroków makijażu oka, czyli brązowa kredka, którą nakładam między rzęsami. To nam da efekt takiego tight liningu, czyli takiego zagęszczenia rzęs, że nawet jak wytuszujemy delikatnie, to ta podstawa będzie tak ładnie pokryta. Możesz, jak chcesz, zamknąć oko. Ja sobie je delikatnie tak naciągnę. Na tym etapie czasami ta kredka może się odbić na dolnej powiece, ale tym się nie przejmujemy, w razie czego można to łatwo wytrzeć. To też jest kredka od Dr. Ireny Eris. Ona ma z drugiej strony takie kopytko, taką gąbeczkę, którą można kredkę rozetrzeć. Nie przeszkadza to, że jest wilgotna powieka troszeczkę? Nie, wręcz bardziej gładko się rozprowadza. Tutaj delikatnie się odbiło, więc zbieram. No więc możemy zobaczyć, że tak naprawdę już to oko jest troszeczkę bardziej wyraziste, więc nawet gdybyśmy nie kładły żadnych cieni, to mamy już taką fajną definicję. Jest bardzo, bardzo lubiany przeze mnie krok. Lecimy sobie z drugim okiem. Jak Ci się podobał ogólnie serial? Bardzo. Fajny, ja nie? szukam podobnych, ale wiesz co? Ekstra. Ja to po prostu wow! Po 4 odcinki, wiesz. To zawsze do obiadu, 2 po obiedzie. Wciągam. Dobra, jeszcze jeden. Już mi tu... Nie, jeszcze jeden, wiesz. Przechodzimy do cieni i będę używała paletki. Ona się nazywa Perfect Look Eyeshadow Palette w odcieniu Ginger Tea. I ten mi się błyszczący delikatnie odcień bardzo spodobał. I myślę, że od niego sobie zaczniemy. Nałożę go na środek powieki. Jest taki beżowo, ale też taki leciutko brzoskwiniowy. Różowo-brzoskwiniowy mam wrażenie. Bardzo ładny odcień. Troszkę rozsmaruję palcem. Przenoszę kolor mniej więcej do załamania powieki. I użyję sobie teraz troszeczkę tego fioletowego i delikatnie wprowadzę go przy linii rzęs. To jest ten sam pędzelek, tylko delikatnie wyczyściłam go w chusteczkę. I wprowadzam tam, gdzie była nasza brązowa kredka. I teraz jeszcze bardziej rozdymiam sobie tą kredkę tym fioletem. To jest w sumie taka śliwka. Wiele osób boi się fioletów na oczach. Ja o tym samym właśnie myślę. Bo kojarzy nam się z tym, że będzie podkreślał nam zasinienia, prawda? Ale wszystko jest kwestią wyrównania kolorytu cery. Jeżeli jest dobrze wyrównana, jeżeli okolica pod okiem jest dobrze wyrównana, zneutralizowana, nałożyliśmy podkład i korektor, to nie ma się czego obawiać. Można zamknąć oko. Szczególnie takich przygaszonych odcieni, bo może jakby to był taki bardzo intensywny fiolet, taka żurawina, to może byłoby trudniej gdzieś tam uzyskać taki ładny, naturalny efekt, ale przy takich przygaszonych odcieniach, delikatnie metalicznych, mieniących, to tutaj nie ma obawy. Nigdy nie miałam takiego koloru na oku. Zobaczymy, jaki będzie efekt. No, mama jest bezwzględnym jurorem, bo nie umie kłamać. Jak jej się nie będzie podobało, to po prostu powie. Jest jeszcze taka jedna złota zasada, żeby nie oceniać makijażu przed wytuszowaniem rzęs. Bo ten tusz, ta czerń zawsze jeszcze robi ten ostateczny efekt. Wezmę sobie jeszcze pędzeleczek. Taki nieduży, kulkowy. I pomieszam sobie teraz ten brąz z tym takim beżowym odcieniem, żeby uzyskać jaśniutki, matowy brąz. I jeszcze delikatnie wykonturuję sobie oko w zewnętrznej części.
Nałożę sobie teraz troszeczkę tego jasnego beżu, w sumie ciemniejszy, tak średniego beżu może, na dolną powiekę, więc proszę Cię, żebyś spojrzała troszeczkę do góry. Staram się delikatnie, żeby Ci tutaj nic nie wsypało się do oka. Mama jest płaczka. Jak coś wpadnie do oka, to będą łzy. Wiem, że często boimy się podkreślać dolnej powieki, ale takie delikatne jej podkreślenie no ma takie powiększające oko funkcje, więc warto delikatnie sobie tą dolną powiekę też podkreślić. Chociażby jakimś właśnie jasnym, bardzo jaśniutkim brązem, takim, żeby prawie nie było go widać, ale jednak stworzy nam taki efekt cienia, takiego otwartego oka. Czyszczę sobie pędzelek o chusteczkę i sięgam po beżowy cień, bo wiem, że nie przepadasz za rozświetlonym wewnętrznym kącikiem, więc pomyślałam, żeby po prostu rozjaśnić go beżowym cieniem. Tu można użyć sobie na przykład swojego pudru do twarzy, albo właśnie beżowego cienia, żeby troszeczkę rozjaśnić to miejsce. Niekoniecznie trzeba rozświetlać. Spójrz na mnie. Jeszcze użyję sobie odrobinki tego beżu, żeby doblendować ostatecznie cieniowanie tutaj pod łukiem browiowym. I myślę, że możemy przejść do wytuszowania rzęs. Uwielbiam ten moment. Tak, ja tak samo. Może najpierw troszeczkę je podkręcę. Mam tutaj taką śmieszną zalotkę. Możesz sobie patrzeć do dołu. Będzie Ci bardziej komfortowo. Jest taka śmieszna ta zalotka. Jest ok? Jest ok. Te końcóweczki widzę, lubią Ci się wywijać tak do środka, nie? I w dół rosną i jeszcze do środka. Tak. Jeszcze spróbuję troszkę tą końcóweczkę podkręcić, żeby właśnie nam się wywinęła do przodu. Oki. I tuszujemy rzęsy. Patrz do dołu. Zawsze zaczynam tuszowanie od podstawy rzęs i często tą pierwszą warstwę, jak nakładam, to właśnie tylko tuszuję podstawę. Dopiero potem przy drugiej warstwie już po całej długości, tak, wtedy mam ten efekt takiego zagęszczenia rzęs przy nasadzie i takiego mocniejszego jakby odbicia ich właśnie do góry, że mam wtedy też taki efekt wydłużenia, bo się bardziej odbijają. No i ten skręt, który uzyskałam zalotką, też się lepiej utrzymuje wtedy. Dobra, możesz sobie chwilkę pomrugać, poczekamy aż podeschnie pierwsza warstwa, nałożymy drugą i zaraz wracamy. Rzęsy wytuszowane, więc przechodzimy do makijażu ust i sięgam tutaj sobie po moją ulubioną konturówkę. Jak widać, że jest ulubiona, bo jej już prawie nie ma. Jest po prostu ogryzeczek. I jest to konturówka, która jest już niedostępna niestety w ofercie Glam Shopu, ale bardzo ją lubię i skoro ja ją lubię i używam non-stop, to mama też może, nie? Zaraz się okaże. Ona ma taki bardzo neutralny, lekko chłodny odcień, ale właśnie fajnie podkreśla kształt ust, a potem nałożymy sobie na to błyszczyk, więc doda nam troszeczkę takiego fajnego, żywszego koloru. Więc ta jest taka fajna, żeby tylko przywrócić ten nasz kontur. Ona jest praktycznie tak jakbyś niewidoczna, że nie widzimy, że usta są pomalowane, ale jednak kontur wraca, no bo czasami ten kontur jest taki bladny, nie? Tutaj fajnie sobie zrobić taki lekki lifting ust, troszeczkę mocniej podkreślając tutaj łuk kupidyna, ciutkę wyżej. To nam daje efekt takich delikatnie bardziej jakby podwiniętych ust. Jest taki lekki efekt powiększenia. Ok, na razie jest dosyć chłodno, ale widzimy, że kształt ust jest tak ładnie podkreślony, chociaż nie widać za mocno, że... Ale mi się podoba bardzo. Ładny, nie? Ja nigdy w życiu nie miałam takiego koloru na ustach. No właśnie, muszę poszukać jakiegoś zamiennika. To nawet nic więcej nie trzeba, prawie. No, jak ktoś robi tak bardzo delikatnie. Bardzo ładnie to wygląda. Bo ładnie widać kształt ust. Tak, to jest ogromny plus. No i teraz dodamy sobie troszeczkę życia. I tutaj wybrałyśmy sobie taki błyszczyk. Jest to Dr. Irena Eris w odcieniu 04, nie 4 po prostu. Dusty Peach.
czyli przydymiona brzoskwinia. Też brzoskwinki na ustach nie miałam takiej. A widzisz, to dzisiaj dużo nowości. Fiolet na oku. Tak. Chłodna konturówka. Fioleta to 0. I jeszcze brzoskwinia na ustach. Z tą chłodną konturówką to będzie petarda po prostu. Petarda. Mama mi się poza kamerą skarżyła, że w kółko gdzieś tam róże jakieś na ustach i róże już jej się znudziły. Więc szukamy czegoś innego. Zobaczymy, jak ta opcja się spodoba. Też wyjeżdżam delikatnie powyżej na łuku kupidyna, minimalnie, bo w tym miejscu będzie odbijać światło mocniej błyszczyk i też będzie dawał nam efekt takich pełniejszych ust. Śliczny ten kolor. No mi się też podoba. Ładny, drogie panie, wychodźcie ze strefy komfortu, próbujcie czegoś innego. Bardzo ładnie to wygląda. No i co? I myślę, że makijaż mamy skończony. Niech no się przyjrzę tobie. Myślę, że tak. Myślę, że mam tutaj taki subtelny, użytkowy makijaż. Nie wiem, czy jest on dla ciebie dzienny, czy bardziej wieczorowy. Musisz mi powiedzieć. To znaczy uważam, że on się nadaje i na dzień, i na wieczór. Nic dodać, nic ująć. Zależy potem tylko, co założymy na siebie. I moi drodzy, to już koniec dzisiejszego odcinka. Tak prezentuje się skończony makijaż. Mama, możesz powiedzieć, jak się czujesz, co myślisz o tym makijażu? To znaczy, bardzo mi się podoba, tym bardziej, że jest to makijaż kompletnie inny niż zwykle wykonuję. Zwykle robię mi Sylwia. Inne kolory, inna technika, ale jestem zachwycona i uważam, że na co dzień, czy nawet na jakieś wyjście jest idealny. Fajnie, że wyszłyśmy z tej strefy komfortu, no nie, że spróbowałyśmy jakichś innych kolorów i okazało się, że fajnie. Tak, że fajnie wcześniej pasują. mówiłam, że polecam naprawdę czasami spróbować coś innego. No ja dzisiaj spróbowałam i jestem pod wrażeniem. Fajnie, bardzo się cieszę. I teraz ważna informacja o promocji. Od 19 do 26 maja w sklepie Dr. Irene Eris możecie kupić wszystkie produkty z 20% rabatem, a z moim dodatkowym kodem RED5 dodatkowe jeszcze 5% na wszystkie produkty, które macie w koszyku. Szczegóły tej promocji znajdziecie na dole w opisie. No i co? I musimy się niestety już pożegnać. Także dziękujemy Wam serdecznie za oglądanie. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Zostawcie łapkę w górę dla mojej wspaniałej mamy. Tak, i napiszcie, co sądzicie o dzisiejszym moim makijażu. Tak, i dziękujemy Wam jeszcze raz za oglądanie. Trzymajcie się, do następnego. Pa, pa! Pa, pa!